Cholerny obcy! Cholerny bezczelny obcy! Jak śmie robić coś takiego? Proszę się uspokoić, ekscelencjo. Może to nie jest taki zły pomysł. Czyżby? Wygnaniec, który zapodział się na zadupiu galaktyki, nagle zjawia się i dyktuje warunki. Jednym skinieniem palca chce zabrać moje statki. Ledwo co udało mi się ogarnąć tutejszy chaos po śmierci imperatora. Miesiącami gromiłem lokalne powstania i ataki rebeliantów. Kiedy przywróciłem wszystko do ładu, ta gnida chce przejąć moją flotę. Proszę pomyśleć, ekscelencjo. Siły Nowej Republiki są coraz potężniejsze. Jeżeli Imperium nie uformuje równie silnej floty, możemy przegrać tę wojnę. O nie, kapitanie. Imperium przez te lata radziło sobie bez niego. A jeżeli on chce moich statków, to niech odbierze mi je siłą. Chyba nie ma pan na myśli otwartego ataku przeciwko... Oczywiście, że nie. Chyba wyraziłem się dość jasno, że żaden z moich okrętów nie dostanie się w jego łapska ani cały, ani tym bardziej zniszczony jego turbolaserami. Zadam mu cios z zaskoczenia. A wspomniane zaskoczenie jest już w drodze, żeby ustalić warunki. Co pan ma na myśli, ekscelencjo? Mofia Tandir. Tu kapitan Dukins. Zauważyliśmy zbliżający się w kierunku planety statek. Według jego sygnatury to Slave One. Jakie rozkazy? Pozwólcie mu przelecieć przez blokadę. Resztą zajmie się planetarna kontrola lotów. Tak jest, ser. Bez odbioru. Boba Fett? Naprawdę chce go pan wynająć? Dokładnie. Doskonale nadaje się do tego zadania. Uważam, że to zły pomysł. A ja uważam, że ma pan inne obowiązki niż zawracanie mi głowy, kapitanie. Odmaszerować! Tak jest. Ekscelencjo, tu kontrola lotu. Slave One domaga się wylądowania na pańskim prywatnym lądowisku. Oczywiście nakazałem mu zajęcie wyznaczonej platformy, ale... Zezwalam na lądowanie na moim lądowisku. chce pan pozwolić... Czy wyraziłem się niejasno? Zezwalam na wylądowanie na moim lądowisku! Tak jest, sir. Boba Fett! Wreszcie odpowiedni człowiek. Musisz wybaczyć kontrolerowi. Ciągle ktoś nowy jest na tym stanowisku. Nie odpowiadam za to. No tak, przejdźmy do interesów. Przygotowałem cyfronotes ze wszystkimi danymi o celu. Zlecenie może nie jest najłatwiejsze, ale 40 000 kredytów powinno załatwić sprawę. Chciałeś powiedzieć 400 000. Ile? Zwariowałeś, Fett! Nie, to ty zwariowałeś, Tandir. Twoje zlecenie rzeczywiście nie jest najłatwiejsze, ale nie jest warte 40 000. No dobrze, jestem w stanie zapłacić 80 i ani kredyta więcej. W takim razie poszukaj sobie innego łowcy. Może Bosk się skusi. Niech cię cholera, zgoda, wygrałeś. 120 000. Na więcej nie licz. Zgoda. Lepiej dla ciebie, żebyś nie spartaczył tej roboty. To już zależy od ciebie, Tandir, i twoich danych. Jesteś pewien, że to są prawdziwe koordynaty punktu zbornego? Bez wątpienia. Pamiętaj, właściwy niszczyciel nazywa się Chimera. W takim razie za chwilę przeleję na twoje konto połowę kwoty. Reszta po wykonaniu zlecenia. Coraz drożej mnie to kosztuje.
Kapitanie, admirał kazał nikogo nie wpuszczać. Admirał wie o moim przybyciu. Nie miał przeciwwskazań. Oczywiście, ser. Może pan wejść. Czy coś się stało, kapitanie Pelion? Panie admirale, nasze skanery zarejestrowały statek wychodzący z nadprzestrzeni. Co prawda nie jest to myśliwiec, ale tym bardziej nie jest to niszczyciel. Doskonale. Tego się właśnie spodziewałem. Słucham? Powiem otwarcie, kapitanie. Na Chimerę zmierza Boba Fett. Z całym szacunkiem, ale to niemożliwe. Nikt oprócz powiadomionych dowódców nie zna koordynatów punktu zbornego. Zatem sprawdźmy to. Poruczniku Levrison, tu wielki admirał Thrawn. Proszę zidentyfikować statek, który wyszedł z nadprzestrzeni. Tak jest, ser. Kapitanie, niech pan się przypatrzy tej rzeźbie. Co pan o niej sądzi? No cóż, wywiera wrażenie. Nieprawdaż? Przedstawia ona Wraglisa, Mandalora śmiałego, który zginął ponad 400 lat temu. Podręcznikowo prezentował cechy swojego ludu. Wojowniczy, uparty, nieugięty i bezwzględny. Ale był również bardzo rozsądny. Panie admirale, tu porucznik Levrison. Zidentyfikowany statek to Slave One. I co więcej, zbliża się do Chimery. Jakie rozkazy? Dziękuję, poruczniku. Rozkazy przekaże kapitan Pelion, kiedy zjawi się na mostku. Tak jest, ser. Jakim cudem pan wiedział, że to ten statek? Ponieważ wiem, kto wynajął Bobę Fetta. To znaczy, ser? Wszystko w swoim czasie, kapitanie. Najpierw z nim porozmawiajmy, a wtedy wszystko pan zrozumie. Słucham? Znaczy, przepraszam, panie admirale, ale jeśli mam być szczery, uważam, że to zły pomysł. Nie ma pan za co przepraszać. Doceniam odmienne zdanie podkomendny. Rzecz w tym, że nasz łowca nagród jest jak Wraglis. Bezwzględny i nieugięty, ale również rozsądny. I spróbuję mu przemówić do rozsądku. Tymczasem, kapitanie, proszę rozkazać nawiązanie kontaktu ze Slave One i unieruchomienie go promieniem ściągającym. Ale po co to robić, skoro twierdzi pan, że i tak tu wyląduje i tak? To, że znamy jego zamiary, nie znaczy, że musimy okazywać tę wiedzę. Nie podejmując żadnych działań, spłoszylibyśmy go. Następnie niech sierżant Tears wraz z jego ludźmi eskortują Bobę Fetta do sali konferencyjnej. Pan również niech się tam zjawi. To wszystko. Oddaję Chimerę pod pańskie dowództwo. Tak jest, panie admirale. Statek zidentyfikowany jako Slave One. Tu niszczyciel gwiezdnych Chimera. Naruszyliście militarną strefę Imperium. Zostaniecie przechwyceni przez promień ściągający i umieszczeni w naszym hangarze. Załoga zostanie tymczasowo aresztowana. Czy zrozumieliście, Slave One? Potwierdzam. Statek w polu działania promienia ściągającego, ser. Doskonale. Kontynuować. Rozpoczynam przechwycenie. Panie admirale, melduję o dostarczeniu więźnia do pana. Dziękuję, sierżancie. Proszę dopilnować, aby nikt nam nie przeszkadzał w rozmowie. Tak jest, ser. Witam na pokładzie niszczyciela Chimera, Fett. Może usiądziemy. Dlaczego
Dlaczego jeszcze nie gnije w celi? Ponieważ gdybyś był obecnie na poziomie więziennym, byłoby to zgodne z twoim dokładnie przemyślanym planem ucieczki i mojego zabójstwa. Wybijając cię z tego planu, zyskuję czas, w którym przekażę ci to, co mam do powiedzenia, zanim zdecydujesz się pociągnąć za spust. Punkt dla ciebie. Zainteresowałeś mnie. Usiądźmy zatem. To, co tu zobaczyłeś, to zalążek floty do poprowadzenia kontrofensywy przeciw rebeliantom. Imperium ma ten problem, że po śmierci imperatora podzieliło się na wiele frakcji, które walczą między sobą o terytorium. A ty czujesz się na tyle ważny, żeby wziąć na swe barki ten ciężar i z powrotem wszystkich zjednoczyć. Tu nie tyle chodzi o bycie ważnym, ile o umiejętność doboru i zarządzania ludźmi. Widzisz, drogi łowco, przez te 5 lat, które minęły od bitwy o Endor, tylko ja zadałem sobie tyle trudu, aby zebrać najlepszych z ocalałych oficerów. Pozwól, że ja coś ci powiem, Fron. Nie obchodzi mnie twoje imperium, ani to, co zdziałałeś. Obchodzi mnie tylko fakt, że jesteś celem mojego zlecenia, które doprowadzę do końca. Proszę tego nie robić, kapitanie. Broń jest niepotrzebna. Pozwól, że dokończę, Fett. Tak naprawdę imperium obchodzi cię, ale nie uświadamiasz sobie tego. Moja śmierć doprowadzi do jego rozpadu, a ty do tego czasu będziesz na łasce mofów, których mikroimperia będą bardziej przypominać półświatek przestępczy. Jeżeli któryś z nich nie doprowadzi do twojej śmierci, zrobią to rebelianci, którzy już podjęli kroki, aby zniszczyć przemyt i działalność łowców głów. Nie pozwolę sobie na zszarganie mojej reputacji. Tylko dlatego, że jakaś imperialna szycha wie, co będzie dla mnie lepsze. Dawałem sobie radę w gorszych sytuacjach. Jednak nad twoją reputacją góruje rozsądek, dzięki któremu wiesz, że mam rację. Gdyby tak nie było, już dawno zastrzeliłbyś mnie swoim ukrytym blasterem albo otruł strzałką. Dużo o mnie wiesz, Fron. Nie jeden już przepłacił za to swoim życiem. Warto znać zalety swoich sojuszników. Ty również będziesz wiedzieć o mnie więcej po tym spotkaniu. Dlatego proponuję przejście do konkretów. Rozumiem, że za to zlecenie dostałeś tylko połowę nagrody, więc pozwolę sobie zrekompensować twój trud. W ciągu standardowej godziny na twoje konto wpłynie 150 000 kredytów. Natomiast ty wrócisz z powrotem do Moffa Tandira i go wyeliminujesz. Kolejny punkt dla ciebie, admirale. Nie sądziłem, że wiesz, kto mnie wynajął. Kwestia informatorów i dedukcji. Jesteś potężną osobą. Prawie tak potężną jak Vader. Warto mieć takich sojuszników. Dlatego cię nie zabiję. Ty z kolei pamiętaj, że masz równie ważnego sojusznika, który dokonał wyboru na twoją korzyść. Będę o tym pamiętać. Myślę, że skończyliśmy. Też tak uważam. Sierżancie Tears? Proszę odprowadzić naszego gościa z powrotem do jego statku. Tak jest, ser. Skąd pan wiedział, że to akurat Tandir wynajął łowcę? I skąd pan wiedział, że to właśnie Boba Fett przyleciał na Chimerę? Znam Moffa Tandira i jego niechęć do obcych, w tym do mnie, od dawna. Bardzo się cieszył z mojego odlotu w nieznane regiony. Natomiast teraz gorliwie przystał na rozkaz oddania jego floty pod moje dowództwo. Zbyt gorliwie, jak na jego osobę. Kwestią czasu więc było pojawienie się tu Boby Fetta, który, eliminując mnie, pozwoliłby Tandirowi na utrzymanie swoich statków. Fett z kolei wiele razy pracował dla Moffa, stąd moja pewność. Dlaczego pan osobiście nie wymierzy kary Tandirowi? Niespodziewane pojawienie się choćby jednego statku Imperium w jego sektorze natychmiast by go zaalarmowało. Zapewne podjąłby defensywę, która wykrwawiłaby zarówno jego, jak i moich ludzi. Nie spodziewa się natomiast ciosu z ręki Fetta. Z kolei jego adiutant, kapitan Gordins, bardziej sprzyja moim poglądom niż Moffa Tandira. W ten sposób jego flota dostanie się pod moje zwierzchnictwo bez rozlewu krwi.
Oczywiście za wyjątkiem krwi Tandira. Rozumiem, admirale. Czy ma pan jakieś rozkazy? Owszem, proszę mnie powiadomić, gdy Boba Fett skończy z Moffem. Chciałbym wtedy odbyć rozmowę z Gordinsem. Natomiast kiedy zamkniemy tę sprawę, proszę obrać kurs na planetę Honogr w systemie o tej samej nazwie. Tak jest, panie admirale. Tak, zezwalam na lądowanie na moim prywatnym lądowisku. Widzisz, kapitanie? Nie wierzyłeś w Fetta i jego umiejętności. Nigdy nie kwestionowałem jego umiejętności, ekscelencjo, ale... Nie ma żadnego ale, Gordins, tak samo jak nie ma już Frona. Tak kończy się zadzieranie ze mną, Moffem Tandirem. Sam Imperator nie mógłby mi odebrać co moje. Boba Fett, jak dobrze cię... Nie strzelaj! Nie mam złych zamiarów. Za twoją głowę nie ma nagrody. I jeszcze. Ale wydaje mi się, że ktoś chce z tobą porozmawiać. Kapitanie Gordins, tu wielki admirał Thrawn. Jako głównodowodzący wojskami Imperium nadaję panu tytuł Moffa. Gratuluję i ufam, że będzie pan godnie wypełniał swoje obowiązki. Dziękuję, admirale. Pański pierwszy rozkaz to wysłanie floty pańskiego sektora w liczbie niepozbawiającej jego ochrony do miejsca, którego koordynaty zostaną panu wysłane. Niezwłocznie, sir. To wszystko, Moffie Gordins. Bez odbioru.